Witajcie! Nastał teraz czas, by wydobyć nasiona z tykw i dyni ozdobnej. Jednej, drugiej, trzeciej. Ciekawe, jaka ilość będzie nasion. Śniegu dowaliło. Najpierw sprawdzę, czy ta dynia ozdobna ma rzeczywiście 2 nasionka, jak było widać na pierwszy rzut oka, bo było najtrudniej tą dynię przekroić. Jest ich trochę więcej. A nie, mała poprawka. To nie tą dynię było najtrudniej przekroić. Nasion tyle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Może ze 14 będzie, bo jest tu część pustych, takich puściusieńkich. Tu jest tykwa Wortet Australian i ją było bardzo trudno przekroić, przeciąć. Parę dni leżały. Od dnia, kiedy rozkrajałam, już pleśnią podeszło. Poczekajcie, tu chyba w tej warstwie mamy miękkie. Da się wbić paznokieć. Nie zdążyło się nasionko chyba wykształcić. Tak myślę, że nie, tam nic nie ma dalej. Dobra, wyłączam się na chwilkę. Czyli rzeczywiście tak jakby jedno nasionko było w tej połówce, a w tej drugiej widać 2. Widać takie boczne skrzydełka, bardzo twarde, czyli to jest pełnowartościowe nasionko. 2. Dykwata Wortet Australian pochodzi z oryginalnego opakowania. Nasiona znaczy się. O, jest trzecie. Tak ukryte w głębi, blisko skóry. Tam nic nie ma. O, jest czwarte. Jest ukryte, zobaczcie, pod tą warstwą. No, dobra nasza. A ciekawe, gdyby ona była w pełni dojrzała, tak jak trzeba, ta tykwa, czy nasiona byłyby tu wewnątrz, czy znacznie więcej, czy może taki rodzaj tykw wydaje niewielką ilość nasion. Zupełnie nie znam się na nich. Tyle nasion wydobyłam. 9-10 wychodzi na to, że chyba pełnowartościowych. 11 to białe, nie jest dojrzałe. I chyba to zaczęło kiełkować w środku. Bo trzyma się mocno, więc wypadałoby mi posadzić do ziemi. No, dobra. Ciekawe, czy te wykiełkują. Nie ma ich wiele w takiej tykwie. Nie mogę opakowania znaleźć, ale są filmy, gdzie prezentowałam jakieś 10 miesięcy temu.
wszystkie odmiany tykw, a było ich paręnaście, lecz niestety nie skiełkowały praktycznie wszystkie. Teraz tą dynię ozdobną, bo raczej jest to dynia, a nie tykwa. Tu jest całkiem sporo nasion. Bardzo podobała mi się ona w trakcie dojrzewania. Tak się przepięknie zmieniała. Miała tak różne kolory. Taki na 100% wysieję tę. O, może i te dwie również. Zobaczymy. Całkiem sporawo, jak na taką niewielką komorę. Ale też jest kilka pustych, płaskich, bez jądra. Trzeba przebrać będzie, wymyć, namoczyć. Teraz dynia ozdobna. Sporo, dużo jest tu nasion. Ta ciekawie wygląda, takie ma wyżłobienia, grzbiety. Bardzo duża ilość nasion. To jest zawartość połowy zaledwie. Ale tu będzie troszeczkę mniej. Nie, też dużo. Na końcu będzie ta tykwa, a teraz taka. Całe mnóstwo narośli. Chyba ze 3 dni minęło od rozcięcia. Nie ściemniał miąższ. Tu już nasiona są znacznie większe od tej przed chwilką rozkrajanej. Ale za wiele nie ma ich. No, widać, bardzo nieduża ilość. To tak jak w przypadku tej. I teraz tak, wszystkie poza tą tykwą, wszystkie te dynie, nasiona przetrwały zimę i wykiełkowały. I ja pobrałam sadzonki z pewnego miejsca, gdzie było bardzo dużo odmian, bardzo. Starałam się tak wybierać, by liście wyglądały inaczej, licząc na to, że różne będą warzywa. Tak też się stało. Tylko tą wysiałam, ona jako druga, bo jeszcze lufa cylindryka jest, czyli 2 mi tylko wykiełkowały rodzaje tykw. I ta tykwa również przetrwała nasionka w gruncie. Dużo ich. Widać, takie warunki korzystne były. Nie była mroźna zima. Dobrze. Teraz to, co najważniejsze dla mnie. I wiecie co? W tym roku tykwy wysieję nie tak, jak to robiłam w zeszłym, bo było to, zdaje się, że w kwietniu. Ja wysieję to nawet w lutym. One strasznie długo kiełkują. Trzeba mieć bardzo gorąco, bardzo ciepło, by wykiełkowały. A teraz centralne ogrzewanie jest włączone. Postawię tuż pod grzejnikiem. Fajne są. Większa szansa, że wykiełkują. Jaka komora. Bardzo leciutka jest taka tykwa. O, spójrzmy. Fajne.
Od groma i ciut, ciut. I takie ogrodzenie obwieszone tykwami. Marzyło mi się tymi różnorodnymi kształtami, a się nie udało. W tym roku nie mam takiego parcia na to, ale skupiać się będę głównie na arbuzach, kannach, daliach, nielicznych wysianych kwiatach, czyli na tym, co jest bezproblemowe. Tak, a te inne warzywka będą dodatkiem. No i co jeszcze? Pomidory to wiadomo, papryka wiadomo, ale arbuzy, kwiaty to jest sens bytu człowieka. Bardzo dużo nasion, bardzo jest. A lekkie to jak pióreczko. Można te naczynia robić faktycznie. Super. Taka duża taca. Różny kolor jest nasion, czyli pewnie różna też dojrzałość. Twarde, te jasne są. Ciekawe, czy one będą miały te jasne zdolność kiełkowania. Zależy, która. Pewnie ta jakby mniejsza, ale to też skała. No i takie szczątkowe, mięciutkie, białe. Nie zdążyły dojrzeć. A jeszcze zobaczymy lufę cylindrykę. Ona nie była do końca dojrzała, więc też nie wiadomo, czy ma nasionka. Gdzieś jest tutaj. Czekajcie. Aha, nawet widzę, że jedna to spleśniała. To się nie liczy. Ale tu jest taka. Też leciutka jak piórko. Pleśnią już załapała pleśń. Kruszy się. I ta lufa cylindryka służy, czyli ta, co jest pod tą skórą, jako myjka, jako gąbka. Bardzo szybko wysycha. Nie wiedziałam wcześniej o tym. Zaraz, gdzie tu pójść? Tu, gdzie nie ma śniegu. O. Łatwo było przeciąć nożem. Zaglądamy. Teraz muszę się dostać do nasion. Właśnie, że towar właściwości szorujące ma i że mega szybko wysycha. Trzeszczy. W trakcie rozrywania taki w włosie pokazało się z grzbietów. Przyszłam z tym do domu, wezmę nożyczki, bo nie chce się to rozciąć. Rozcięłam najpierw tą część mniejszą i pojawiły się chyba nasionka takie. Ta lufa cylindryka wysiana została z nasion z oryginalnego opakowania. Można kupić z powszechnej sprzedaży. Tu mam maleństwo jeszcze jedno. Nie wiem, gdzie mam teraz opakowania, bo u mnie jeszcze nasiona nie są spakowane, nie czekają na sezon kolejny. Mamy je w różnych miejscach, a że remont trwa w drugiej części domu, na posesji. O, to jest bałagan ogólnie. Dobra, zobaczymy, czy tu będzie więcej nasion. O, i tu jest sztuka, zobaczcie. To tutaj takie maleństwo, a tu już konkret. Wysypałam po prostu. Zrobiłam 3 nacięcia. Teraz wspólnie zaglądamy. Jakież to oporne. No, czyżby już nie było nasionka żadnego? O ludzie! Tu coś widać.
A i tu jest jeszcze jedno. Proszę. Ja jestem tego zdania, czyli już mamy 3, że z nasion wyhodowanych pod własnym niebem, nie za granicą, nie w egzotycznych krajach, tylko z nasion pozyskanych pod swoim niebem, wyrosną nam roślinki jakieś odporniejsze, czy tam bardziej dostosowane do naszych warunków, mając na myśli przyszłe kiełkowanie. 4. Te pewnie nie wykiełkują. Jest jeszcze jedno, 5. I tu będzie 6. Chyba. Dobra, 5. Patrzcie, jak to jest blisko ścianek. Niesamowicie ścisły splot jest włókien. Tu chyba nawet 2. Nie, to już nie. O, jaki wysiłek. Takie maleństwo. To przyjemne uczucie, chociaż gdy uda się nam kilka sztuk uzyskać. Zawsze to swoje. No to co? Do widzenia. Pozdrawiam. Do widzenia jeszcze raz. Najlepszego życzę.